Niebo w gwiazdach zatopione, przebija się poranny chłód. Księżyc zdejmuje snu koronę, nad wyspą zaczął czuwać Bóg. Pierwsi prorocy depczą ziemię, tłumy w portach tworzą się. W porannym mroku ludzkie cienie w stronę życia udają się. Wkrótce wszystko świt rozjaśni, wygładzi nocy ostry sztylet. Więc gdy masz trochę wyobraźni, złap dech ze słońcem choć na chwilę. W milczeniu ust oddychnaj ciszą, to nic, że inni jeszcze śpią. Szczęśliwi ci, co teraz słyszą, jak prawdy bije pierwszy dzwon. Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między światami, życie na Filipinach. Niedziela. Dzisiaj mamy niedzielę. A jako iż wiecie, zostałem sam, to coś sobie tutaj podłubę. Na samym początku dziękuję za wszystkie komentarze, lajki, za subskrypcje nowe. Pozdrawiam stałych subskrybentów. Ciuchy robocze poprane, skarpetki, wszystko poprane. Bierzemy spodnie, przebieramy się i coś sobie dzisiaj porzeźbimy. Bo jak będę siedział na dupie, to tylko jakoś te negatywne emocje będą się kołatały po głowie. A tak przebiorę się w ciuchy robocze, odpalę sobie coś na słuchawkach i jakoś ten dzień minie. Jest tu dużo rzeczy do zrobienia, które dzisiaj mogę sobie podubać. Mogę rozebrać dach do końca cały samemu. Mogę przygotować podest dla chłopaków na tej długiej ścianie tam, żeby ją domurować do końca. Jest co robić. Jest co robić, coś podubę. Na zewnątrz też trzeba zacząć trochę bardziej organizować i sprzątać z pomocą chłopaków, którzy pracują u nas. Oczyściliśmy tą część działki dość znacznie. Wszystkie kamienie, wszystko to tutaj leży, to było stąd przyniesione. Niektóre z tych materiałów z rozbiórki po prostu pójdą do spalenia, ale nie palę jeszcze wszystkiego, no bo niektóre rzeczy używają, żeby robić szalunki. Ten stary dach chyba nie nada się do niczego, zobaczę, może da się z tego wyciąć jakieś mniejsze fragmenty, odłożyć gdzieś na bok, na przyszłość, bo w przyszłości zbudujemy zadaszenie do łodzi. Jeżeli chodzi o łódź, czemu łódź jest jeszcze nieużywana? Bo rozmawiałem na ten temat z wujkiem, że jest zrobiona, a jeszcze nie była używana. I podobno sieć jest popsuta. Podobno sieć jest dziurawa i nie wiem, czy już zamówili, czy czekają na nową sieć, no bo to jest długa sieć. Myślałem, że to jakaś krótka, ona ma ponad 200 metrów ta sieć. I z tego co mówili, powyżej 15, mówili, że 18 metrów wysokości. No ale na razie łódź robi za stojak do drewna mahoniowego. Drewno sobie schnie. Nie wygina się podczas schnięcia, tak jak było pocięte, tak jest cały czas. Także pozytyw. No nic, przebieram się i zaczynajmy ten dzień. Kolejny film się właśnie wrzuca na YouTube, który będziecie widzieli w niedzielę. Zaczynajmy.
jako iż moje robocze najeczki jeszcze schną po praniu. Dzisiaj zakładamy typowe obuwie robocze, które zabrałem z sobą z Norwegii. Buty Wurta. Wiem od czego zacznę. Mianowicie zmieniły się plany, ale to, o czym wspominałem na Filipinach, jak się plany zmieniają, to nic się takiego nie dzieje. Będzie duże okno nad zlewem i będzie małe okno tam, gdzie będzie prysznic, ale tam nie będzie okna do takiego przeszklenia, tam nie będzie się otwierało, tylko żeby wpadało słońce jeszcze od tamtej strony, bo tam zachodzi słońce, więc z tej strony będzie wpadało więcej światła niż przez to okno. To okno trochę opuszczę, bo na początku nie byliśmy zdecydowani, jakie to okno będzie, ale to będzie normalne okno 120 na 100. W środku też będzie takie półściany odgradzające część prysznicową, także nie będzie ryzyka, że przez to okno będzie coś widać, przecież to jest tak, jest nasza sypialnia, jak ktoś będzie się kąpał. Więc pierwsze co zrobię, to trochę opuszczę to okno, żeby zrównać je poziomem z tamtym oknem. Nie pomyślałem o tym wcześniej, ale to jest chwila roboty. Wezmę szlifierkę kątową, natnę te bloczki, zbiję, poobcinam zbrojenie. Szybki szalunek, 2 deski, zaleję to betonem i będziemy mieli z zewnątrz to okno na tym samym poziomie co tamto okno i tak to po prostu powinno być, żeby to było jakoś estetycznie i ładnie. A potem wezmę się za powolną rozbiórkę reszty, za robienie więcej miejsca, bo tutaj też musimy, to nie dzisiaj, bo tam będzie szła ściana, jak jest ten słup, to tu będzie szła ściana od łazienki, więc tutaj też będzie trzeba nadlać betonu, żeby zrobić miejsce pod murowanie tej ściany. To będzie trochę jeszcze skuwany ta posadzka, żeby dojść do zbiornika drenażowego. On jest dosłownie jakieś 50 cm stąd. To co widać, te kamienie, to już jest część, widać? Chyba widzicie. To już jest ściana zbiornika drenażowego. Bierzemy się, zakładamy budki i idziemy na zewnątrz z laserem, wyznaczyć poziom okna, obciąć to, zaszalujemy i może od razu się to zaleje betonem, umieszać trochę betonu w wiadrze i się to zaleje. A może trochę później, jeżeli w międzyczasie coś jeszcze się pojawi. O, kto to przyjechał odwiedziny? I will go to tractor. No? I ask him to go here, or we will go there. Where is he living? There in the highway in Kabayan. We can go now together if you want. And before we will not give yet the 50,000. We just have a papers first. But he is asking for down payment 50,000 when we are making the contract. We will sign the contract After after what? after a week, or No, if we will give the down payment, he will already delegate someone to start digging septic tank. and And since we make a down payment, he have money to start ordering materials, because he said ordering materials, so it will take 2 weeks to deliver everything here ready. so we no need to sign a contract. So we need to sign a contract. Or we will give the. We sign a contract and we give 50,000. We will sign the contract first. Dobra, zaraz. Just wait. Jak byliście świadkami, wujo postara się ściągnąć tutaj wykonawcę tego domu, który będzie tam robiony. A my w międzyczasie już mamy wycięty, znaczy opuszczony otwór. Widać, że ponad połowa bloczka jest ścięta. Jest to ścięte troszeczkę niżej, żeby zrobić tutaj, przykręcić 2 deski, zalać betonem. Będziemy mieli jeden poziom z tamtym oknem. Widać, że jest troszeczkę niżej. Wystarczy. Te 5-7 cm wystarczy, żeby po prostu było równiutko w oczku, żeby łatwiej było po prostu okno potem ustawić.
Także może dzisiaj się uda. Może dzisiaj się uda podpisać kontrakt, zrobić przedpłatę, a potem mówił, jak rozmawiał z żoną, że chwilę po tym, jak będzie przedpłata, już zacznie organizować materiał, ma swoich dostawców, którzy robią na bieżąco materiały, pewnie halo bloki i tak dalej. No i że po kontrakcie, po przedpłacie już przyjdą ludzie i zaczną kopać zbiornik drenażowy, no bo to będzie największe wyzwanie, jak zawsze kopanie największe wyzwanie. Kontynuujemy pracę. Dobrze, przyjechał wujo i będziemy podpisywali kontrakt. No, I want to know what is this? Juice. I only water. It's okay. Będziemy podpisywali kontrakt na wykonanie tego budynku. Dobrze, proszę Państwa. To jest 50 000 peso. Jesteśmy dogadani. Możliwe, że już jutro przyjdą kopać. Install two rooms, Count. 360 by room. What Oh, date, 3:30. what date today? It's 16. Gotówka przekazana, wszystko nagrane. Jest też nasz wspaniały pomocnik, kanclerz Albrin, wujo. Jutro zaczną kopać. Także muszę jeszcze dokładnie posprawdzać, powyznaczyć. Teraz posprawdzaliśmy, bo wyznaczaliśmy mniej więcej jak to będzie, ale muszę to zrobić dokładnie. No bo jak chcę, żeby było coś zrobione dobrze, to zrobić to samemu najlepiej. No i proszę Państwa, mamy to. Mamy to. Jutro ma się wszystko zacząć. A to znaczy, że jeszcze więcej komplikacji z moim wyjazdem do Dumaguete, no. Ojej. No ale jutro mają zacząć kopać. Ale będzie się działo. Ale będzie się działo przez najbliższy miesiąc. Dobra. Wracamy do pracy. No i dzisiaj postęp prac nie jest znaczny. Zacząłem trochę demolować kuchnię. Mamy bardzo limitowane miejsce, jak dobrze wiecie, na znoszenie tego wszystkiego. Od razu na bieżąco to spalę. Zrobiłem stertę po prostu na podwórku i palę to drewno, bo ono też jest przeżarte przez termity. Strasznie gorąco dzisiaj jest. Dzisiaj jest tak gorąco, że jak z tego kranu leci woda, chwilę jest chłodna to co pod gruntem, no i już zaczyna lecieć coraz cieplejsza. A jak myłem naczynia wcześniej, to leciało dosłownie niemalże wrzątek. Nie mogłem umyć naczyń, bo parzyło mnie w ręce. Tak się naturalnie nagrzewa. O, mus się wyleguje. Dostały zwierzaki jeść. O, przyszła koleżanka. Na ten moment przerywam pracę. Bo jest tak ciepło, że ciężko się pracuje. Naprawdę ciężko się pracuje dzisiaj. Muszę pogadać z chłopakami, żeby zacząć pracować po prostu wcześniej. O 7. Wtedy wydaje mi się, że będzie po prostu lepiej i oni wcześniej skończą o 4. Jeżeli tylko będą na to otwarci. Jutro od rana w poniedziałek zostanie ktoś oddelegowany, przyjedzie zacząć kopać pod zbiornik drenażowy, pod ten dom, który dzisiaj zrobiliśmy przedpłatę. Także od rana muszę wziąć, pociąć kawałki prętu zbrojeniowego, sznurek, pomierzyć, dokładnie wyznaczyć, gdzie ten dom ma stać, w którym miejscu dokładnie mają kopać, mają zacząć kopać, żeby nie było jakichś większych problemów. Chcielibyśmy, żeby domy stały w linii, żeby ściany, była równa przestrzeń między budynkami.
A przez to, że działka idzie ze skosa, to ten dom będzie bardziej wypuszczony w tą stronę. Ta droga będzie przeniesiona tam, głębiej w działkę. Tak jak wiecie, ten podjazd nie jest na naszej działce, już jest poza obóz naszej działki. Zrobi się nową drogę tam, wytnie się drzewa i tam będzie droga potem dojazdowa. No ale od rana najważniejsze będzie właśnie to, jak przyjedzie ten ktoś kopać, żeby wskazać to miejsce, w którym ma być po prostu kopany. Na ten moment będę się po prostu kąpał już, obmyję się z tego kurzu i resztę niedzieli sobie poodpoczywam, naładuję sobie trochę baterię na jutro. A jutro mam w planie, generalnie plan na ten tydzień jest taki, bo możliwe, że już tata będzie miał pogrzeb w przyszłym tygodniu w weekend i wtedy musiałbym jechać do Dumaguete. Czyli jutro będę się skłaniał, jutro pojutrze, żeby zdemolować resztę kuchni, rozebrać to wszystko, co tu jest i zacząć murować tą ścianę, żeby też ją wymurować na tyle wysoko, potem okna się pozabija jakimiś dachami i będzie można to zostawić otwarte na weekend, jak uda mi się pojechać do Dumaguete. Jutro też pojedziemy na wysypisko, jutro też pojedziemy w miejsce, w którym psy były szczepione, bo może tam uda załatwić się pozwolenie na wywózkę psów z Dumaguete. I wtedy kupi się drugą klatkę, drugi kontrahent transportowy. Psy wstawi się w klatki, pojadą w klatkach. A kota gdzieś w torbę. Gdzieś w torbę na chwilę, żeby tylko bramkę przejechać. I może się uda. O, wodę wypili się całą. Dobra, muszę nalać wody zwierzakom. Dobrze, moi mili, to będzie vlog znowu łączony. Dzisiaj udało się trochę popracować, niewiele, ale najważniejszym punktem dnia dzisiejszego jest fakt, że udało się dopiąć deala odnośnie tej budowy drugiej struktury, drugiego budynku. W związku z tym jutro od rana na pewno muszę wziąć, ponabijać pręty zbrojeniowe, potnę i ponabijam. Pomierzę trochę samemu działkę i tak dalej, gdzie ten budynek ma dokładnie stać, gdzie byśmy go widzieli. I już jutro ktoś ma przyjechać i zacząć kopać zbiornik drenażowy. Także ważne jest to, żeby był pod łazienką, żeby nie trzeba było cudować z rurami. I to jest plan na jutro, jeżeli chodzi o tą drugą strukturę. Jeżeli chodzi o naszą kuchnię i łazienkę, jutro prawdopodobnie będziemy demolowali resztę kuchni, żeby zacząć murować jutro albo we wtorek ten mur frontowy, żeby zamykać tą bryłę, bo za kilka dni będę musiał jechać do Dumaguete i całość musi być po prostu możliwie jak najlepiej zamknięta. Być na takim etapie, że nawet jeżeli pojadę, to na przykład mogą chłopaki same tutaj przyjść i coś porobić. No zobaczymy, co przyniesie ten tydzień. Jest godzina... Która jest godzina teraz? 21:02. Idę spać, żeby móc wstać chwilę po 6 albo przed 6. Zresztą jak się obudzę, bo się też po południu zrobiłem sobie dłuższą drzemkę. Spałem 2 albo 3 godziny po południu. Będzie się działo. Do zobaczenia jutro. Witam serdecznie. Poniedziałek, godzina 6:30. A wstałem o 5:40, ale nagrywał się timelapse ze wschodu słońca. Jest to kontynuacja. Także rozbieram kuchnię. Wynoszę z kuchni rzeczy, które nie powinny tu być, które nie powinny tu być podczas rozbiórki. Od tego zacząłem sobie tutaj dzień, żeby jak przyjdą chłopaki, to można było pozbywać się tego, co tu stoi jeszcze i brać się za murowanie tej frontowej ściany. Mam nadzieję, że dzisiaj już coś się tutaj wymuruje, kilka warstw, a jutro już byłby tutaj mur na tyle wysoki, co tam, także już byłaby kuchnia zamknięta. Za chwilę biorę się jeszcze za wyznaczanie mniej więcej, gdzie będzie ta nowa struktura stała, bo trzeba też to zrobić dobrze, bo jesteśmy na skraju działki, żeby nasz budynek nowy, bo to będzie solidny budynek, nie wychodził poza działkę.
No co? Biorę się do pracy. 1,5 godzinki będą chłopaki. No i cię mam jeszcze inne zdania do zrealizowania. Będziemy jeździć samochodem trochę, ale to potem. Zapraszam do oglądania. Ja zapomniałem włączyć kamerę, chłopaki przyjechali, ale chwila, moment. Ściągnąłem ostatnie panele z dachu, które są tutaj w drodze naszej nowej ściany. Tak jak mówiłem, rozbieramy to, żeby tutaj cię zacząć murować, żeby było można z głową kontynuować wszystko. Saigon jak w Saigonie, że jesteśmy na Filipinach. Ale wiadomo, kto robił remont, to wie jak jest. Zawsze jest ten etap syfu i rozwałki. No ale jako, że jest to wszystko na filmach, no to przyjdzie taki dzień, kiedy będzie to skończone i będzie sobie można go wrócić po prostu z uśmiechem i zewnętrzną radością, że było jak było, był pewien proces i jest efekt końcowy, bo tak jak w życiu, tak samo na budowie. To sprawia przyjemność, jak masz skończony budynek i oddany. Ale największą przyjemność masz wtedy, jak sam tego doświadczyłeś i przeszedłeś cały ten proces. Ten proces sprawia frajdę i przyjemność. Także wracam do pracy z chłopakami. Już mi się leje z głowy. Która jest godzina? Jest 7:50 dopiero. Dopiero 7:50. A już tyle zrobiliśmy. Już mi się leje pot z głowy. Dobra, wracamy. Taki mamy postęp prac. Nie ma ściany. Pora poobcinać tą część dachu, która była nad kuchnią i zdemontować resztę, żeby było po prostu pusto, żeby można sobie robić podesty i chodzić po nich. Jest zamówione zbrojenie, przyjedzie dzisiaj pręty zbrojeniowe. Będzie tutaj robiona jeszcze belka łącząca ten słup z słupem, który powstanie tam i na tym będzie murowane w górę. No, tutaj druga toaleta, z której korzystamy w chwili obecnej. Nie korzystam teraz ja samemu. Jest zrobione miejsce, żeby tu była po prostu robiona ściana, która zlicuje się ze ścianą budynku. Tutaj też będzie jeszcze jedno okno z widokiem na morze. Chłopaki w międzyczasie klepią kolejny szalunek na słup w narożniku. Posprzątaliśmy trochę działkę. Tam jest słup rozszalowany. No i co? Lecimy dalej z tematem. Mus cały czas się krząta, chodzi. Jak idź się połóż, no. Upodobał sobie leżeć na mojej kamizelce roboczej. Leż sobie tam, maluchu. Czekamy jeszcze na zbrojenie. Długi słup jest obszalowany do pewnego poziomu. Będzie zalany teraz. Niedługo przerwa jest po 11. Przyjedzie zbrojenie. Będzie robiona tutaj belka. I ta belka. I ten słup. Także będzie w porządku. Dzisiaj się to zaleje, także jutro będzie ten można już murować. I jak się jutro skupimy na tej ścianie, no to też już będzie wysoko. Będzie wysoko. A po przerwie muszę jechać do Department of Agriculture, do Departamentu Agrokultury, tam gdzie były psy szczepione, i spytać się o to pozwolenie na wywózkę z Siquijor, czy można to tam załatwić. No i przy okazji pojadę ze śmiećmi, bo mam trochę śmieci do wywiezienia. Zawsze trochę mniej, kolejny raz, który to już raz, trzeci, czwarty na wysypisku. Ale to po przerwie, jak już chłopaki będą na miejscu, żeby dom mógł być otwarty, żeby no psy, kot i tak dalej. Jak pojadę samemu i tak jest dom otwarty, no to dziś sobie pójdą, a tak przynajmniej ktoś tu będzie na miejscu. Zwierzaki nakarmione, o, zamieniły się miskami, mus z sulfim. Przyjechała dostawa. Morning! Cementu i prętów zbrojeniowych. Także będzie czym robić po przerwie. Wszystko zgodnie z zamówieniem.
Zawsze tutaj dochodzi do rotacji, wiecie? Zawsze Tulfi się rotuje z musem przy misce. Pudełko na rachunki. Tulfi. Go, sige. Go eat. Tulfi, it's your food. Eat. Już zwątpiłem, myślałem, że się może dzisiaj nie pojawią, ale pewnie są w kontakcie z Ernestine. Ernestine tutaj nie ma na miejscu i też jeździ, załatwia, też ma z internetem jakieś problemy w Dumaguete. Ale przyjechała ekipa i będą kopać dzisiaj toaletę. Także oficjalnie będziemy zaczynali. Zaraz wam pokażę. Nie wiem, czy to... Nie pokażę wam tego z telefonu, będzie to słabo widać, ale wkleję to w filmie w tym miejscu, jaki jest mniej więcej plan na ten budynek, jak to będzie zagospodarowane. No ale wiadomo, wszystko okaże się w praniu po prostu. Także zaczynamy drugą budowę. Jakby tego było mało. Ojej. Takich cudów jeszcze nie widziałem, bo będę musiał im wytłumaczyć. Ustawiają teraz kąt prosty w użyciu płyty, która ma kąt prosty, ale wiadomo, że ona ma krótki kąt prosty. Dobra, zaraz im coś pokażę. Znowu wpadłem w wir pracy i nie nagrywam. Mamy SUG, mamy Hardy Flex na mahoniowej konstrukcji. Mamy belkę, która będzie łączyć oba supy, która będzie lana za chwilę. A idziemy zobaczyć, jak tam chłopaki na zewnątrz. Widzę, że kopią fundament. Wydawało mi się, że to będzie tak jak tutaj dom, że będzie na filarach wystających, ale widocznie chłopaki lecą z całym fundamentem dookoła. Produkto nga naagkaroon sa mga butika. To będzie pomóc z tym korzeniem. Jakie mamy wieści z frontu? Jest po godzinie 5. Obie ekipy, moja i ta druga też moja, ale którą nie zarządzam wprost. Chociaż też będę im pomagał. Jak tylko będę widział, że coś nie tak, to będę im pomagał. Tak jak się z tymi kątami prostymi, prostszą metodą pokazałem, a nie płytą. Tak niby znali tą metodę, ale coś mi się nie do końca wydaje, że ją znali do znaczenia kątów prostych. Mamy to zalane, jutro będzie tu murowane, jutro będzie ściana zamykająca to pomieszczenie. Nakręciłem sobie kilka desek, tak żeby nie było takiego typowego przestrzału, bo muszę dzisiaj się tutaj wziąć prysznic z wiaderka po pracy, no i jak będę chciał usiąść na tronie, to też żeby mnie z drogi nie widzieli. Idziemy na zewnątrz. Na zewnątrz mamy wykopy pod fundament. Fundament ma mieć wysokość 60 cm. 3 hollow bloki. Nie będą to duże pokoje. To będą takie pokoje jak nasza sypialnia, z łazienką na zewnątrz. Łazienka 1,50 na 1,20 m. Z toaletą, zlewem i prysznicem. Pokój 3,30 na 3,30, czyli taki nie za duży, ale wystarczający na to miejsce, w którym jesteśmy. Będą dwie takie sekcje do wynajęcia. Tutaj jeszcze będzie taras na zewnątrz wypuszczony 1,50 m w tą stronę, że można sobie usiąść i chillować. Jak widzicie, droga musi być w innym miejscu, bo budynek wychodzi, no gdzieś tu się skończy pewnie. Ale tak wiecie, ci co mnie oglądają, to wiedzą, że podjazd nie jest na naszej działce. Po prostu zrobiliśmy tutaj, bo tu było nam łatwiej, zgadaliśmy się ścieżką pojawienia problemu i luzik. Tu rozciągnąłem sznurek wyznaczający linię naszej działki. I to była najważniejsza rzecz, z którą trzeba było wyznaczać budynek, żeby toalety się zmieściły i potem jeszcze jakiś mur, jak będziemy się odgradzać. Więc toalety będą z tyłu. 1,20 m do linii działki, 1,50 m po długości budynku, czyli 3 metry. W sumie będą dwie toalety. Oddzielne drzwi, oddzielne toalety do oddzielnych po prostu pokoi z połączonym zbiornikiem drenażowym. Jutro tych bloczków wyrobimy, bo są nasze bloczki. Tu gdzie mamy umowę z nimi, no to oni robią wszystko. Wszystko jest w ich zakresie. Jest po prostu cena za całość.
I wszystko jest w ich zakresie. Drzwi, okna i tak dalej. Gotowy budynek. Gotowy do zamieszkania, jak go skończą. Tutaj to ja zrobiłem, wyznaczyłem linię od rana. Troszeczkę ponad 2 metry tu jest. Budynki będą stały w linii. Bo tam z tyłu będziemy mieli przestrzeń na coś, nie wiem, będziemy mieli skutery do wynajęcia, można skuter zaparkować albo zbiornik na wodę postawić. Można to miejsce jakoś wykorzystać w przyszłości. Mogę się nieskromnie pochwalić, bo to nawet Asbjorn był zdumiony, wszyscy byli zdumieni. Jak byłem u Asbjorna ostatnio, to jedną z ostatnich prac, która była do zrobienia, to nie miała być ostatnia praca, ale Asbjorn po prostu czekał. Usiądę sobie tutaj na multicabie. Asbjorn po prostu czekał na pozwolenia, bo wiecie, w Norwegii to pozwolenia to jest masakra z pozwoleniami, a mianowicie w takim ośrodku rehabilitacyjnym z koniami, niedaleko nieopodal Asbjorna, mieli 2 hyty, takie domki letniskowe, mówiąc po polsku, na sprzedaż. W Norwegii się to hytę nazywa. Takie coś jak góralskie, wiecie, z drewna rzeźbione, no ładne budynki, nie pamiętam ile one miały lat, ale ładne budynki. No i one były na sprzedaż, 150 000 koron za sztukę. No i Asbjorn, że jako że ma dużo miejsca, bo Asbjorn ma dużo miejsca, zdecydował się, że weźmie te hyty. Tym bardziej zaczęli wynajmować jeden budynek, w którym mieszkaliśmy jako Airbnb. Jak my tam jesteśmy, to nie na Airbnb, tylko na innej umowie. Też budynek z Bali. Mniejsza, kiedyś go zobaczycie. No i Asbjorn się zdecydował, żeby wziąć te hyty. Ci ludzie tam, co sprzedawali te hyty, chcieli, żeby ktoś przyjechał, rozłożył je i zabrał je rozebrane na części, jak klocki Lego. A Asbjorn powiedział, że nie. Że on tak nie będzie robił. On zamówi dźwig i całe hyty naraz się przewiezie. Podniesie się i się naraz je przewiezie. No to szykowałem je do podnoszenia. Byłem przy podnoszeniu tych hyt. Ale największym zadaniem dla mnie było tam pomierzenie dokładnie tych budynków, bo one miały 3 punkty podparcia z przodu, 3 z tyłu, no 9 punktów podparcia, tam jak stały, ale było widać, że podłoga się ugina, że jest to źle zrobione tam. Więc musiałem to dokładnie pomierzyć. One miały różne wymiary. No i na miejscu, gdzie one miały docelowo stanąć, musiałem tą właśnie prostą metodą na sznurkach samemu, bo samemu to jest udręka, bo nie macie kto podtrzymać miarki i tak dalej, jak liczysz te kąty przekątne miarką musisz sobie nabijać drewienko i od tego liczyć, żeby było co zaczepić. No ale wracając do tematu, no to moim zdaniem było ułożyć z kamienia, bo Asbjorn no to też w tradycyjnym stylu, no to z kamienia. Asbjorn ma też kopalnię, taką mala kopalnię kamienia, sprzedaje ten kamień pod drogi w Norwegii. I poukładać je na wysokość, tam było 30 albo 40 cm nad poziomem gruntu. Chodziło o to, że jak będzie dużo śniegu, to żeby one nie stały w tym śniegu cały czas, żeby było trochę odseparowane od ziemi, no i też żeby był tam przeciąg pod spodem. No i jeszcze trzeba było uwzględnić te belki 20×20 stalowe, co dźwig na nich podnosił te budynki. A Asbjorn dodatkowo wymyślił, żeby zrobić lepsze punkty podparcia, więc trzeba było dokładnie, jak już były belki pomontowane, pomierzyć, gdzie te belki idą i z niewielką tolerancją, tam było 5 cm tolerancji, porozkładać jeszcze po środku, pod podłogą, pod budynkiem dodatkowe podparcie. No nie byłem przekonany, do samego końca nie byłem przekonany. Miałem pewne wątpliwości, czy to mi się udało, jak to zrobiłem, jak pojechaliśmy już z tymi budynkami na miejsce. Wszyscy ludzie, którzy tam byli, wszyscy ci dźwigowi, cała ekipa dźwigowych, bo to 2 duże ciężarówki, każda wiozła osobny budynek. Dodatkowy dźwig z HDS-em, który ładował balast i wszystko to, co dźwig potrzebował, żeby dźwigać te budynki. No i ten wielki mobilny dźwig. No i jeszcze facet od elektryki, który sprawdzał, tam też były przewody niedaleko. Generalnie bardzo skomplikowana akcja. Asbjorn miał duży problem, żeby uzyskać pozwolenie, bo to w nocy musiało być, policja musiała zamknąć drogę, jak to przewozili. Cuda na kiju były z tymi chytami, żeby załatwić pozwolenie.
Ale nikt nie wierzył, sam miałem wątpliwości, a wszystkie punkty wyszły idealnie. A zbiór jeszcze miał życzenie, żeby tam wychodziły budynki poza obrys tych podparcia 2,5 cm z każdej strony i wszystko wyszło idealnie, wszystko wyszło w poziomie. Fakt faktem, do poziomowania tych kamieni oczywiście miałem niwelator od Asbjorna, ale tą prostą metodą, którą każde dziecko Pitagorasa ci chyba poznaje już w podstawówce, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. No to każde dziecko poznaje to w podstawówce na matematyce i taką prostą metodą udało mi się idealnie wszystko upasować. Lepiej się tego nie dało zrobić. Wszyscy byli w szoku. I ja również, ale byłem z siebie bardzo zadowolony i dumny, bo musiałem zrobić to samemu po prostu. We dwie osoby to jest zawsze łatwiej, ale samemu mi się to udało. Dużo więcej nabijania jakichś palików, prętów, żeby połapać te punkty, żeby to wszystko pomierzyć. Ale udało się. No i chłopakom dzisiaj też się udało połapać kąty. Oni z tą płytą, z tym plywoodem. Ja im pokazałem, jak to zrobić na miarce. Już chyba, nie wiem, szef, brygadzista, nie pracuje z nimi ten chłopak, ale to jest chłopak, któremu płaciłem pieniądze, którego widzieliście w poprzednim filmie z poprzedniego dnia. To już chyba złapał takiego trochę, nie wiem, czy respektu, czy stracha, czy co. Bo już mówi, że ja zawsze z miarką chodzę i że tu tolerancja i tak dalej. Ja mówię, że mam tego świadomość, że nigdy nie będzie tak, żeby wszystko było na 100% zrobione, bo da się to zrobić. Wszystko się da. Piramidę jakoś zrobili. No ale takimi prymitywnymi metodami, jak oni pracują, no to jest trochę ciężej. Chociaż sam wychodzę z założenia, tego nauczyło mnie życie i praca w Norwegii, szczególnie na tym największym projekcie, największej inwestycji w Norwegii. Chyba wspominałem o tym w którymś filmie, jak robiliśmy ten tunel z Oslo Central do Ski. Splajtował ten projekt. No ale chodzi mi o to, że nie byłem w stanie tego pojąć. Tyle technologii na dużym projekcie, takie ogromne pieniądze, tylu inżynierów z Włoch, co żaden po angielsku prawie nie gadał. Gadało chyba 3 po angielsku, a tak to pomocnicy z Polski wszyscy gadali po angielsku, a tamci nie potrafią. I tyle różnych błędów. O tym coś tam działo. Szkoda, że wtedy nie myślałem o vlogowaniu. Jakbym wtedy chodził z kamerą po tym placu budowy i potem jak to splajtowało, ale byłaby draka. Myślę, że gazety i telewizja norweska korzystałyby z tych materiałów, co tam się po prostu działo i jak to było prowadzone, i to było wiadomo już od samego początku, jak tam byłem, że to się nie uda, że splajtują, bo tak jak trwonili pieniądze ci Włosi, hula i dusza piekła nie ma. Tyle różnych błędów. Tu gdzieś wylali wielki, co to było wtedy? Bo to był tunel robiony tak, że był duży wykop, była lana ala podłoga, najpierw fundament, potem taka wielka podłoga, tam szło 8000 kubików betonu na jedno takie lanie. No i leją sobie takie coś, a potem zapomnieli spryskać tego taką specjalną chemią, żeby beton nie pękał. I pęknięcia na betonie. No to co robią Włosi? Włosi, zachłanne bestie, ściągają jakichś specjalistów z Włoch swoich, co przyjeżdżają i zaczynają ten beton jakoś łatać jakimś specjalnym klejem. Wiadomo, na pewno nie było tanie. Na pewno w Norwegii tylko by znaleźli, żeby to mógł zrobić z certyfikatami i ze wszystkim. No i co? No i się okazało, że ten tunel otwierali, był król i w ogóle wielka pompa. A 2 tygodnie chyba po tym, jak król go otworzył, no to już cała elektryka do wymiany, wszystko stoi i co chwila problemy z tym tunelem i śmiać mi się chce, bo ja tam byłem, ja tam pracowałem, ja tam spałem w pracy, bo tak to było zorganizowane, że nikt się nie interesował, dosłownie nikt się nie interesował. I czym więcej technologii
tym ludzie mają mniej umiejętności, zawierzają tej technologii. To samo było we Fredrikstad, jak geodeci nie trafili w skałę z mostem i ponad rok stał projekt nieskończony, myśleli co dalej z tym zrobić. Wszystko jest zawierzone technologią jakoś wiele lat temu i tak jak na Filipinach ludzie prymitywnie budowali, budują i jest ok. Nie wiem, jak są wielkie możliwości, tak jak już są filmiki gdzieś z zagranicy, że już roboty, nie wiem, murują domy, stoi takie wielkie ramy, tylko podają mu się beton i on jakby drukował dom. Bo szczerze powiedziawszy, w tych młodych Norwegach, jak pracowałem z nimi, to nie widzę w nich żadnej nadziei, żeby kontynuowali te umiejętności stolarskie, co starzy Norwegowie mieli. Nie wiem, jakoś ludzie nie mają w ogóle chęci do nauki. Mówisz coś do nich, a jak do ściany, w puste idzie. Dobrze, myślę, że będę kończył ten vlog, bo to już tak jest vlog z 2 dni. Dziękuję Wam za lajki, za komentarze, za wszystkie subskrypcje nowe, bo pojawiają się nowe subskrypcje. Zapraszam do dalszego śledzenia postępów tych prac, żeby być na miejscu i prowadzić jakieś 2 projekty. Prowadzić, tego drugiego nie prowadzę, ale będę go doglądał i pomagał, jak będzie potrzeba. To jeszcze tak w życiu nie miałem. Kiedyś w oknach byłem brygadzistą, ale to jedna ekipa, tylko jeździliśmy na jeden konkretny projekt, tam robiliśmy. W Norwegii też jakieś domy stawiałem z pomocnikiem z Norwegiem, ja za to brałem odpowiedzialność. Ale tak samo u prywatnych klientów mi się zdarzało, że gdzieś, że całą pracę planowałem, materiały i wszystko było zaplanowane. Ale tutaj dużo tego jest. Dużo tego jest, tym bardziej, że na Filipinach, jak widzicie, nie ma możliwości, żeby zamówić sobie kontener na śmieci. Leży trochę tam. Drewno jest przeniesione tutaj, bo cię chłopakami porozmawiałem, że trzeba to przenieść, bo oni tu przyjadą coś robić. Chłopaki już pojechali, a ja jeszcze trochę sobie popracuję. Ziemię, którą wykopują, kazałem im taczką przełożyć na to miejsce. Bo tu się, tak jak mówiłem, nadsypie się. Może da się tak nadsypać, żeby ten korzeń zasypać i ten drugi. Z tym to nie wiem, co oni zrobią, bo to stoi im po drodze. Mi się wydaje, że stoi im po drodze, chociaż nie, 1,50 m to jest moje zmartwienie w takim razie. Odratowali jedną palmę. Ernest im będzie bardzo zadowolona, wykopali ją, znaczy się, zobaczymy, czy ona się przyjmie gdzieś, muszę ją też gdzieś kopać. Tu jakieś kwiatki. No nic, jest jeszcze co robić. Pozdrawiam Was serdecznie i do jutra. Może nie do jutra. Dzisiaj mam poniedziałek. Wstawię ten vlog jutro, we wtorek. Jakoś tak. Jeszcze raz, bo przedłużam to pożegnanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Na razie. Aleksander Wojtysiak, Między światami, życie na Filipinach. Zapomniałbym o tym.